Każdego roku tysiące maturzystek i maturzystów przyjeżdża do Warszawy, żeby rozpocząć studia. Ale zanim jeszcze usiądą w ławkach wykładowych, muszą rozwiązać problem, który dla wielu staje się największym wyzwaniem. Gdzie mieszkać? Akademiki mają ograniczoną liczbę miejsc, ceny wynajmu szybują w górę, a tanie pokoje często znajdują się daleko od uczelni albo są w bardzo złym stanie. Jak wygląda start w dorosłe życie, gdy znalezienie mieszkania graniczy z cudem? Zaczęłam mniej więcej w momencie, w którym dowiedziałam się, że się dostałam na studia. Wiedziałam od początku, że na pewno nie będę wynajmowała całego, ani kawalerki, bo koszty są jednak dosyć spore. I zaczęłam po prostu pisać na grupach, na Facebooku, u mnie na grupie z roku, czy ma ktoś do wynajęcia wolny pokój. Odezwało się do mnie parę osób, z tym, że tak, miałam jedno mieszkanko, super pokój, nie wiem, 15 minut na piechotę, od WUM-u jakoś tak, to byłam umówiona na podpisywanie umowy i dziewczyna mi dzień przed moim przyjazdem do Warszawy napisała, że wiesz co, już nieaktualne. Byłem tuż po liceum, więc nie miałem jeszcze dochodu jakiegokolwiek, bo dopiero teraz zacząłem pracować. I szukając tego mieszkania stwierdziłem, że ceny są wygórowane i te mieszkania nie są warte tej ceny, więc stwierdziłem, że papiery o akademik tak czy inaczej złożę, ale szukać sobie będę. No z tych mieszkań nic nie wyszło, dostałem pokój w akademiku, więc stwierdziłem, że już oleję temat i po prostu zostanę w tym akademiku. I było to o wiele tańsze niż płacenie za mieszkanie. W Warszawie studiuje 230 tysięcy osób. Tymczasem 5 największych publicznych uczelni oferuje w sumie zaledwie 10,5 tysiąca miejsc w akademikach. To oznacza, że tylko niewielki procent studentek i studentów ma szansę na zakwaterowanie w akademiku. A ceny też nie zawsze są niskie, bo od około 330 do nawet 950 zł miesięcznie. Stwierdziłam, że zgłoszę się na akademik. Papierologia mnie przeraziła. Papierologia mnie naprawdę bardzo mocno przeraziła. Bardzo dużo latania po urzędach, po potwierdzeniach tego, ile kto u mnie w domu zarabia. Musiałam dostać potwierdzenie mojego zameldowania, miejsca zamieszkania i wysłałam w pewnym momencie właśnie tą prośbę o przyjęcie mnie tam, z tym, że na odpowiedź musiałabym czekać do 15 września. I gdybym się 15 września dowiedziała, że nie dostałam akademiku, no to 15 dni na znalezienie sobie mieszkania w Warszawie to trochę mało. Aktualnie wygląda tak, że pokoju w akademiku nie dostałem w pierwszej turze, teraz złożyłem wniosek w drugiej turze. Jeszcze czekam na decyzję, ale jako, że już pracuję i jakikolwiek dochód mam, to te ceny tak czy inaczej są wygórowane, ale w jakimś tam stopniu mnie na to stać po prostu i stwierdziłem, że poszukam tego mieszkania, bo tak. W akademiku 3-osobowe pokoje, 1 czy 2 łazienki na piętro, bardzo mocno w takim stylu PRL-owskim. Wolę nie, bo wiem, że na przykład chociażby z całą nauką miałabym problem jakikolwiek, żeby się skupić tam. No a tutaj jednak mam ciszę, nie licząc pociągów za oknem, ale mam ciszę i spokój, pokój zamykany na klucz, wiem, że mam swoje rzeczy tutaj i nie muszę się martwić o to, że ktoś mi w nich będzie grzebał. I przyjechałam na oglądanie mieszkania, porozmawiałam z właścicielką, no i w sumie w momencie, w którym już przyjechałam oglądać, wiedziałam, że to jest to. I podpisałyśmy w sumie umowę tego samego dnia. Ci, którzy nie dostaną się do akademika, muszą szukać pokoju albo mieszkania na rynku prywatnym. I tutaj zaczynają się kolejne problemy, bo wynajem pokoju to zwykle koszt od 900 do prawie 2000 zł miesięcznie, a kawalerka czy małe mieszkanie w centrum potrafią kosztować 2,5-3 tysiące zł i więcej. Dla wielu młodych osób to kwoty całkowicie nieosiągalne. Zdecydowanie ceny nie mają tutaj jakby odzwierciedlenia w faktycznym stanie mieszkania, bo na przykład to mieszkanie spodziewałam się, że będzie droższe, jak na początku dostałam zdjęcia. No bo to jest blok, który został oddany do użytku jakiś rok temu niecały. Część mieszkań w ogóle jest jeszcze nie zamieszkała, a są mieszkania po prostu, które wyglądają jakby nikt ich nie remontował od 40 lat i właściciele sobie proszą o 2000 miesięcznie plus opłaty. Widziałam też mieszkanie na przykład właśnie naprzeciwko mojej uczelni, dosłownie 3 minuty na piechotę. No to pani za pokój wielkości tego w standardzie dużo niższym chciała 2500. Te mieszkania nie spełniają moich oczekiwań, czyli tak jest na przykład kawalerka, no to nie jest to kawalerka takiego poziomu, jakbym chciał. No i po prostu nie jest to... nie spełnia to moich wymagań po prostu i właściciele też się okazują tacy
niezbyt skorzy, jakby tego nie chcieli w ogóle wynająć, tak. Ja chodziłam do tak zwanej bananowej szkoły u mnie w mieście, gdzie tam było nastawienie rodziców pod tytułem: ojejku, chcesz iść na studia do Gdańska? Dobrze, to my ci kupimy mieszkanie w Gdańsku. No, a moich rodziców nie stać na to, żeby mi kupić mieszkanie w Warszawie, więc po prostu stwierdziłam, wynajmę pokój i tyle. No podjąłbym studia, gdyby nie akademik. W zeszłym roku był ten stres związany z nowym doświadczeniem, jako takim, bo byłem z tym tak naprawdę sam, no bo ten wniosek musiałem wypełnić sam, tam wszystkie dokumentacje i tak dalej. Przyjechać tutaj musiałem, podpisać umowę. No zdecydowanie miałam takie momenty, w których po prostu chciałam rzucić te studia i ujść u mnie w mieście na cokolwiek po prostu. To było mniej więcej na samym początku moich poszukiwań, jak przeglądałam grupy na Facebooku i wszystkie mieszkania wyglądały, jakby przyszedł przez nie huragan. Gdyby ludzie, którzy wynajmują mieszkanie, którzy chcą wynająć mieszkanie, postępowali tak, jakby faktycznie chcieli wynająć sobie mieszkanie, a nie zawyżali ceny tylko po to, żeby sobie zarobić jakkolwiek, bo czasami jest tak, że ludzie po prostu sobie kupują mieszkania, bo ich na to stać i wynajmują je studentom albo osobom pracującym po zawyżonej cenie po prostu. I no według mnie to jest, bo sobie chcą dorobić jakkolwiek. Dla mnie to jest no trochę zdzierstwo, tak to nazwę. I to jest trochę niesprawiedliwe, biorąc pod uwagę to, że studenci nie mają tyle kasy, zarabiają często najniższą krajową, z racji na brak wykształcenia i brak doświadczenia, więc no, nie są w stanie sobie pozwolić na ten, bo jeszcze dochodzą wydatki codzienne i tak dalej, dochodzą jakieś tam osobiste wydatki, więc to jest przynajmniej chyba jedyna rzecz, jaką bym zmienił w tym całym środowisku. Tańsze mieszkania. Albo może nawet nie tyle, co tańsze mieszkania, byłyby super, co dopasowanie ceny mieszkania do aktualnego jego stanu. Bo, no tak jak wcześniej wspomniałam, te ceny w ogóle nie oddają stanu, w którym znajduje się mieszkanie. No a jednak nikt nie zapłaci milionów monet za to, żeby mieszkać w ruinie. A często nie ma innego wyboru. Dla młodych osób studiowanie w Warszawie to nie tylko nauka i nowe możliwości, ale też codzienna walka o dach nad głową, bo brak mieszkań w przystępnych cenach, niewystarczająca liczba akademików i rosnące koszty wynajmu sprawiają, że edukacja coraz częściej staje się przywilejem tych, których na nią stać, a pytanie, gdzie mieszkać, coraz częściej przesądza o tym, czy w ogóle można studiować.